O, okej, zaczyna się. Cześć wszystkim, dzień Cześć! dobry. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć wszystkim, już oficjalnie. Witamy Was w pierwszym live'ie w lutym. Mam 1 lutego. Dzień dobry. Tak jest. I pierwszym z serii, na którą Was zaprosimy pewnie jeszcze później. No nawet możemy od tego chyba zaczynać. Pisaliście do redakcji, że chcielibyście, żeby te live'y się pojawiały i nawet pomogliście nam zdecydować, kiedy się pojawiały. Decyzją ludu rzeczywiście live'y będą pojawiały się w czwartki. Została wybrana godzina 21, już kolejnego czwartku zawsze będzie o 21. Już tak układamy kalendarze, żeby zawsze dostosować to do Waszej godziny o 21. No dzisiaj wyjątkowo jeszcze o 19, ale w ramach bonusu mamy inny bonus, mianowicie to, że nasze koty dzisiaj biorą udział w live'ie. Murczysław postanowił się położyć spać, ale gwarantujemy, że nie będzie tak nudno, żeby iść spać, że właśnie będzie bardzo ciekawy, mamy bardzo dużo ciekawych newsów. Rabbit R1 jest nazywany najbardziej ekscytującą rzeczą od czasu pierwszego iPhone'a, to bardzo ciekawe. Niższa cena GPT 3,5 Turbo, to w ogóle jest większy news związany z tym, co ogłosił ostatnio kolejny raz OpenAI, jak zwykle zaskakując w sposób pozytywny i ciekawy, więc o tym powiemy sobie na pewno więcej. I powiemy sobie również o bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie polskim jednorożcu AI-owym. Więc 3 fajne newsy de facto, od czego zaczynamy. To jest najbardziej ekscytująca rzecz od pierwszego iPhone'a i teraz możemy sobie podywagować, czy rzeczywiście. I Rabbit R1 to jest takie piękne czerwone urządzonko, mi się w ogóle design tego podoba swoją drogą, które, tak, piszą w Business Insiderze, że przypomina Tamagotchi. Okej. Natomiast to, co jest fajne, to to, że to jest taki chat GPT, ja bym tak metaforycznie powiedziała, że to jest taki chat GPT, który masz podpięty zawsze do siebie i nie masz rozpraszaczy w postaci, nie masz, jakbyś nie korzystał z czata GPT na telefonie, bo tam masz masę rozpraszaczy, to aż tak cię nie prowadzi, tylko musisz pisać długie prompty, a Rabbit R1 w pewien sposób ma działać jako agent, tak? Czyli że on nie tylko wpisujesz prompta, że chcesz coś się dowiedzieć, ale on też wykonuje za ciebie zadania. I możesz pod kątem bardziej technologicznym ty wytłumaczyć, jak to konkretnie działa, no bo ja tam pod spodem nie wiem, co się dzieje, a tutaj jesteś ekspertem od IT, od technologii, więc możesz tam wyjaśnić, jak to rzeczywiście się dzieje, co tam w środku siedzi. No w środku siedzi jak najbardziej GPT z dużą dozą prawdopodobieństwa. Myślę, że nawet mamy tutaj to napisane gdzieś w tym artykule. Generalnie jest to plus i to akurat jedyna rzecz moim zdaniem ciekawa z całego tego produktu jest to, że został przetrenowany na bardzo dużej ilości aplikacji po to, żeby móc sam się przez nie przeklikiwać. Czyli mówiąc krótko, że jesteśmy zbyt leniwi, żeby otworzyć apkę Instagrama i ją przewinąć i dodać post, teraz Rabbit R1 będzie mógł to zrobić za nas. Okej, dobra, to tak na to nie patrzyłam, ale no dobra, czyli jest to rozwiązanie dla ludzi leniwych, tak sugerujesz? To powiedz mi w takim razie, dlaczego firma sprzedała 10 000 egzemplarzy w ciągu jednej doby. To jest w ogóle też hit, dlatego pewnie tak Business Insider porównuje to do iPhone'a, że tak jakby ta sprzedaż bardzo szybko wzrosła. No, tak jakby to pytanie, z czego wynika tak wysoka sprzedaż? Rzeczywiście jest to rozwiązanie dla ludzi leniwych, czy może coś jeszcze za tym stoi? To znaczy, ja może podzielę moimi odczuciami i zaraz Ci przekażę mikrofon, więc pewnie będę przez 3 minutki mówił. Czemu sprzedali 10 000 sztuk od razu? No wiesz, NFT też się sprzedawało na pęczki, a nie wiem, czy to było najlepsze na świecie. Ja bym powiedział tak, moim zdaniem troszeczkę to przypomina takie zabawki fajne, typu właśnie, ktoś powiedział Tamagotchi, trochę może mniej, mi się bardziej kojarzy z tym do Pokemonów, nie? Gdzie tam się łapało i mieli też taki radar fajny, bardzo to jest podobne do tego. Jak sobie piszesz Rabbit R1 i Pokemon device, pewnie to Ci wyskoczą jakieś memy na ten temat, czy Wam. Natomiast tak moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, bo wszyscy się oczywiście zahypowali, to jest nie wiadomo co, moim zdaniem totalnie zbędny gadżet i nikomu do niczego niepotrzebny, bo tak naprawdę, i ktoś już to zrobił zresztą, to wystarczyłoby uruchomić jako apkę zwykłą na telefonie, no ale może lepiej sprzedać sprzęt. I moim zdaniem porównywanie tego do iPhone'u, który był rewolucją na rynku smartfonów, czy w ogóle tego, jak używamy urządzeń, to jest trochę nieporozumienie. I to mówię jako osoba, która na przykład jakoś iPhone'ów specjalnie nie lubi i właśnie swoją drogą przez tydzień miałem okazję mało przyjemną korzystać. Dzisiaj w końcu dostałem nowego Androida, więc mogłem przestać, więc ja też nie jestem fanem iPhone'a, ale i tak uważam, że to była rewolucja. Rabbit R1 moim zdaniem totalnie duży hype na coś, co to po prostu można było załatwić aplikacją, no i tyle. Okej, dobra, mi tu Murczysław w międzyczasie zeskoczył z półki i stwierdził, że jednak ma dosyć live'a. Jak zacząłeś hejtować iPhone'a, to stwierdził, że pójdzie, nie? Tak jakby my w domu wszyscy łącznie z Murczysławem używamy jabłuszka. Ale już tak mówiąc poważnie. Dobra, fajny punkt widzenia. Rzeczywiście, myślę, że tak jak mówisz, w sumie trochę przerost, inaczej, 100% zgoda, że przerost tego komunikatu, że ten komunikat jest nad wyraz, czyli że to jest najbardziej ekscytująca rzecz od czasu pierwszego iPhone'a, to co napisał Business Insider, to według mnie to jest w ogóle czysty clickbait, w ogóle no przesada, nie? Tak jak mówisz, iPhone był urządzeniem zupełnie do czego innego, to była rewolucja w kontekście korzystania z
telefonów, które w sumie przestały być telefonami, a zaczęły być przenośnymi mini komputerami. Więc to rzeczywiście mega fajny clickbait, aczkolwiek trochę przerost tego komunikatu, może nie przerost formy, no tak, przerost formy nad treścią, można tak powiedzieć. Ale co do tego, czy można byłoby to załatwić samą apką, to tutaj nie do końca bym się zgodziła. Z racji tego, że oni się chwalą tym, że dzięki temu, że masz to wszystko w jednym urządzeniu, że masz to właśnie w tym Rabbicie, a nie na telefonie, na iPhone'ie, na jakimś innym tam Androidzie tam, czy jakim innym telefonie, to dzięki temu rzeczywiście nie masz rozpraszaczy innego rodzaju, tylko masz skupienie pełne na tym, co robisz. I tam gdzieś mi się przewinęło albo wywnioskowałam z któregoś artykułu, że to też jest fajne narzędzie dla dzieci, w tym sensie, że nie mają dostępu do social media, nie są rozpraszane jakimiś tam innymi komunikatami, tylko jak sobie ograniczysz odpowiednio te prompty, to po prostu jest urządzenie do na przykład znalezienia jakiejś lokalizacji, albo żeby dziecko sobie o czymś konkretnym poczytało, jakimś newsie, na przykład jesteśmy w górach i widzimy jakiś szczyt i żeby sobie o tym konkretnym poczytało, czyli nie ma rozproszenia na inne apki, właśnie na przykład na social media, ale też dzięki temu, że możemy sobie ograniczyć funkcjonowanie tego urządzenia, no to na przykład dzieci nie mają dostępu do danych, do których nie powinni mieć. I tu akurat bym trochę jeszcze wątpiła, no bo nigdy nie wiadomo, co tam pod spodem siedzi i jakie dane zostaną wygenerowane, bo to zależy od tego, jaki będzie prompt i czym było to karmione. Jeżeli to jest GPT, to wiadomo, są pewne ograniczenia. Na przykład dzieciom jakaś erotyka się nie pojawi, ale kto wie, patrząc na to, jak to GPT-sy się rozwijały, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Natomiast myślę, że akurat to jest fajne, że to jest oddzielny device, bo to jest takie małe, zgrabne i wiesz, i masz tam tak naprawdę swojego asystenta, agenta. I jeżeli oni dobrze to rozkminią biznesowo, to możliwe, że znajdą do tego właśnie zastosowanie konkurencyjne do iPhone'a, na przykład, czy tam do telefonu, że to telefon telefonem, ale Rabbit będzie takim twoim agentem, asystentem. No ja przynajmniej bym w tą stronę szła biznesowo, aczkolwiek we will see, zobaczymy. Ciekawe jestem też twojej opinii, czy cię chociaż trochę przekonałam, że warto, że to rozbili na inne urządzenia. Nie przekonałaś mnie. To znaczy tak, powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, my rozwiązujemy generalnie tutaj problem, który już jest dawno rozwiązany. Jak przed chwilą właśnie, tak jak powiedziałem, w końcu nie musiałem używać Apple'a, to sobie wyzerowałem wszystko i jak sobie teraz przechodziłem przez instalację, pierwszą rzecz, którą on pyta, czy ja chcę to dla dziecka skonfigurować. Wtedy są inne ustawienia. Mamy takie ustawienia w Androidach, mamy takie ustawienia w iOS-ach, one działają całkiem dobrze. Przy GPT mam pewną wątpliwość, czy w ogóle przy AI, bo dziecko może powiedzieć, jaka to jest z góry, a przy okazji jak zrobić bombę atomową. No wiemy, że można różne rzeczy zrobić z AI-em, w sensie trochę przeze mnie, ale jakby można zrobić, można wyjść poza kontekst, mówiąc krótko. Więc ja mam obawę, czy to jest takie fajne. A co do samego rozpraszania, też mamy tryb skupienia, też możemy sobie zrobić aplikację. Ja pamiętam, że przykład OnePlusy miały taką fajną rzecz, że było coś takiego, że się włączało specjalny tryb, który nie pozwalał nic oprócz jednej rzeczy zrobić na telefonie przez godzinę i tego się nie dało wyłączyć. Można było resetować telefon, cokolwiek, tylko połączenia alarmowe można było zrobić, więc mamy takie możliwości i dla mnie to jest próba rozwiązania problemu. Na zasadzie, nie wiem, czy kiedyś pamiętasz, były takie, że się robiło, robimy na Kickstarterze, to super było popularne. Jest telefon, który prawie nic nie robi. Można tylko dzwonić i tylko wysłać SMS. Taki dziadkofon. Tak, jakby kamano, nie? Ale sprzedawane właśnie pod płaszczykiem tego, wiesz, well-beingu i tak dalej. Kurczę, no mamy do tego naprawdę masę rozwiązań. Moim zdaniem kolejne urządzenie w kieszeni nie sprawi, że ja będę mniej korzystał z urządzeń elektronicznych, no po prostu. No okej. To chyba też w takim razie myślę, że bazuje na takiej niewiedzy, że rzeczywiście tak jak już mamy tryb skupienia, chcemy być wygodni, chcemy, żeby to urządzenie za nas decydowało, żebyśmy się nie rozpraszali, bo wiesz co, no ja mam też w telefonie taki tryb na zasadzie, że nie mogę korzystać ze social mediów więcej niż 15 minut, ale jak kliknę skip, no to mi to przeskakuje o kolejne 15 i potem na koniec dnia tak naprawdę wiesz, widzę, że godzina spędzona w socialach i takie ale powiem ci, że cię podziwiam, że ty, wiesz, w sumie zajmujesz się marketingiem, zapraszamy Anna Pro, a masz ograniczenie na social media. Subskrybujcie kanał Anna Pro na YouTubie, dokładnie, tak, polecamy. Tutaj autoreklama na dole leci, więc subskrybujcie ten kanał, albo jak jesteście na kanale Programistyczne Świry AI, to również polecamy klikać ten wielki czerwony przycisk subskrybuj, dokładnie tak. Tak jest. No tak, ale Kuba, ja mam od tego zespół, w sensie mam fajnych ludzi, którzy mi pomagają te social media ogarniać, więc ja się zajmuję marketingiem, aczkolwiek swoim niekoniecznie na szczęście muszę w takiej dużej mierze, tylko mam jakieś tam dni, kiedy na kompie to robię, no bo wiesz, to kolejna rzecz, że na telefonie to jest hiper nieefektywne pisać posty w social media, a jak sobie zrobię plan postów na cały tydzień albo na cały miesiąc na kompie, no to jest po prostu kilka razy szybciej. A jeszcze wiesz co, a propos tego, ja też myślę, że problemy są jeszcze dwa, jak sobie popatrzymy na prezentację, to zauważmy, że to nadal działa jak AI, czyli wygląda to bardzo
niezręcznie, że zamiast, wiesz, przeskrować sobie tą aplikację tego, nie wiem, Uber Eatsa i sobie coś zamówić, taki przykład na przykład gdzieś tam się pojawia, to mówisz, zamów mi coś na Uber Eatsie i on myśli, po 30 sekundach otwiera tego, po kilku sekundach scrolluje. Wiesz, w sensie to widać, że to nadal nie jest technologia, która tak, w sensie to fajnie brzmi na papierze, ale jak sobie zobaczysz w praktyce i wyobrazić sobie, że ktoś tak robi, my naprawdę AI nie jest szybszym interfejsem na pewno niż nasze kciuki, nie? Dobra. Ja właśnie tej demówki na ich stronie oglądałam, a teraz mi się nie chce załadować, ale to w takim razie wyślemy wam na czacie tą demówkę, jak tutaj oni to sobie na Xie, na Twitterze pokazali, jak to może działać. No dobra, to teraz może przejdźmy do nowego newsa, do OpenAI, nasz ulubiony temat zawsze w trakcie każdego live'a, czyli OpenAI i co tam tym razem się wydarzyło. I tym razem nie ma żadnej afery, nikt nie wziął ślubu, chyba, nie wiem, tam jest 700 pracowników, może coś mi umknęło, ale generalnie ja ten news podsumuję między innymi słowami cebula deal, czyli coś tanieje, mamy mniejszą cenę na ChatGPT Turbo, w sensie będzie, bo to rozumiem, że to w przyszłości już chyba jeszcze nie weszło, ale tak jak mówisz, tu jest cała masa innych newsów na stronie OpenAI, a te update'y są całkiem ciekawe, z końcówki stycznia, no i pod kątem technologicznym, technicznym, Kuba, jak byś to podsumował, bo ty się w ten news wczytywałeś najbardziej, więc ciekawa jestem twojej opinii, co tutaj dodasz. Tak, ja myślę, że dla nas wszystkich to jest dużo wiadomości dobrych. Zacznijmy od tego, co powiedziałaś, cebula deal. Oczywiście lubimy, jak jest tańsze, a OpenAI jakoś ma mistrza, że zamiast podnosić ceny, to zmniejsza. Antyinflacyjnie jacyś są. Ale tak, zmniejsza się cena modelu 3,5 Turbo, który jest bardzo ważny pod kątem wdrażania na przykład AI w swojej własnej organizacji oraz zmniejsza się 50%, ale zmniejsza się też 5-krotnie coś, co się nazywa embeddings, czyli możliwości również wdrażania, powiedzmy, we własnej organizacji. Ja się tym zajmuję, że ktoś chce, możemy pogadać, autoreklama znowu, na temat wdrażania AI w organizacji, ale dlaczego to jest takie ważne z punktu widzenia właśnie firm, też dużych przede wszystkim, bo bardzo często takim blokerem jest koszt tego AI-a. To on zazwyczaj nie jest duży, ale sprawili, że on jest jeszcze niższy. W bardzo wielu przypadkach o 50%, w niektórych przypadkach, bo powiedzmy, że tam tego drugiego się rzadziej używa 5-krotnie. Więc to jest mega rzecz. Ale to jest tylko pierwszy news. Bo drugi news jest taki, że również aktualizują GPT-4 Turbo. Nie wiem, tak, dokładnie. I to jest bardzo ważne, Aniu, ponieważ na pewno się z tym spotkałaś, bo to dużo osób na to narzekało ostatnio, że w czacie GPT Plus czasami zaczął być czat GPT po prostu leniwy i zamiast podać odpowiedź, mówił, tak, powinien zrobić to. Powodzenia. Okej. No. Nieźle. No, ale to o tej leniwości tak słyszałam, chociaż no nie wiem, ja może jakieś inne prompty wpisuję, ale jakoś ja tego dobre. Tak czułam. Ale nie każdy pisze dobre prompty, nie? Jeszcze raz? Sorki, tak, bo mówię, że po prostu piszesz dobre prompty, ale też nie każdy pisze dobre prompty. I w tym momencie będzie kolejna autoreklama, bo zaczęłaś o tym w takim momencie, bo stwierdziłam, ale to jest idealny moment, po prostu tak zajawiłeś, że nie wiem, ty o tym nie wiesz jeszcze, ale teraz się dowiesz. Ja 12 lutego organizuję webinar, między innymi będą tam przykłady promptów, webinar na temat narzędzi AI, między innymi czata GPT, ale też 10 innych narzędzi, więc jak ktoś z was chciałby się dowiedzieć, jak pisać dobre prompty, to tu jest taki mały formularzyk, gdzie wystarczy zostawić swoje imię, nazwisko i w zasadzie to jest koniec formularza i zgoda RODO, bo musi być zgoda RODO i w zasadzie jako pierwsi dowiadujecie się o tym webinarze, bo jeszcze nie ma landing page'a, my dopiero z zespołem robimy ten landing page, dopiero tam wiadomo jakieś wideo nagrywam promujące ten webinar, ale wy z racji tego, że obserwujecie nasz kanał i obserwujecie nasze live'y, to dostajecie to o tym info jako pierwsi. I właśnie webinar ma być o tym, co powiedziałeś, Kuba, czyli właśnie o tym, jak napisać dobry prompt, jakie są elementy dobrego prompta, ale też tak z lotu ptaka, jakie są narzędzia AI, które mogą pomagać mogą być pomocą dla biznesu, czy to dla przedsiębiorców, czy dla pracowników biurowych, tak no, bym powiedziała, uporządkowana wiedza, to co my robimy na live'ach, ale w postaci takiego skondensowanego webinaru. Zaraz wam wyślę linka na czacie do tegoż właśnie webinaru. A wracając do naszego... Polecam. Zapiszę się zaraz, jak tylko skończymy live'a. Warto. No to dobrze, no to bardzo mnie to cieszy w takim razie. No dobra, a teraz może powiedzmy jeszcze o tym newsie do OpenAI, bo mówisz o tym embedded, a to jest coś, co ja bym chętnie od ciebie posłuchała, czyli to jest taka piękna, proszę, animacyjka, w sensie co tutaj się konkretnie zmienia? Dobra. Prostym językiem. Generalnie embedded pozwala zrobić coś bardzo ciekawego i to na przykład się nam bardzo przydaje, kiedy wdrażamy faktycznie gdzieś AI do przeszukiwania, ponieważ embedded robi coś takiego, czy embedding model robi coś takiego, że bierze jakiś tekst, tutaj mamy przykład, pojedyncze słowa, to może być kilka słów, jakaś fraza i przerabia je na reprezentację liczbową, ale to jest bardzo ważne, że reprezentacje liczbowe są bliżej siebie w momencie, kiedy one mają bliższe znaczenie. Co to znaczy językiem ludzkim? To znaczy językiem ludzkim, że możemy zrobić oprogramowanie, które nie tylko nam opowie, jak ktoś powie, że chce
opony, kurczę, to był zły przykład. Jak ktoś na przykład nam powie, że chce nowego iPhone'a, tak, to wtedy można też zrozumieć to tak samo, jakby ktoś napisał, że chce nowego iPhone, czy chce iPhone'a 15. Albo jak powie, że chce najlepszego iPhone'a, to mu podpowie iPhone'a Pro. W sensie możemy robić bardzo inteligentne wyszukiwanie, ponieważ jest w stanie właśnie AI rozumieć, czy w ogóle jakikolwiek inny program, rozumieć kontekst tego, o co ktoś pyta. I w tym kontekście, a propos, to też warto powiedzieć, że raz mamy tą 5-krotnie niższą cenę, ale również aktualizowano pierwszy raz chyba od 2 lat te modele, które są dużo dokładniejsze, co znaczy, że jeszcze on lepiej rozumie kontekst. Innym przykładem bardzo fajnym jest to, że jeżeli byśmy powiedzieli, no właśnie, nie będzie, telefon, iPhone, smartfon, on będzie to wszystko rozumiał jako jedno i będzie rozumiał, że to jest bardzo blisko siebie, tak? No i to jest akurat bardzo przydatne właśnie tak stricte już jak się wdraża własną sztuczną inteligencję, ale to jest bardzo też ważny news. Nice, mega fajnie. No właśnie, bo tutaj taką piękną animacyjkę, wiesz, wrzucili, zastanawiałam się, na ile jest to przydatna informacja dla nas wszystkich, ale w sumie ty jak na co dzień siedzisz w wdrażaniu AI w firmach, no to rzeczywiście to może zrobić dużą różnicę. No dobra, ale powiedz mi, czy finalnie na koniec... Tylko powiem, że news jest z zeszłego tygodnia, już to testowaliśmy, naprawdę to robi różnicę. O właśnie miałam o to pytać. I tak jakby, jeżeli to testowaliście, to o ile z jednej strony tańsze są teraz te rozwiązania wdrażania, takie te rozwiązania i to wdrażanie AI w firmach, i o ile też może to być efektywniejsze, bo rozumiem, że cena to jest jedno, cebula deal to jest jedno, ale teraz kwestia efektywności. Tak. Ile może być taniej, to zależy. Bo to wszystko zależy od oczywiście przypadku użycia. Tak w realnych przypadkach, kiedy używamy konkretnie AI, tam bardzo często się używa tego modelu 3,5 turbo, z tego względu, że jest szybszy niż na przykład 4 turbo i ma większą przepustowość, mówiąc krótko. I tam tak realnie widzimy 20-30% spadła nam cena. Bo używamy trochę 3,5 turbo, trochę 4 turbo, trochę te embeddings. Natomiast właśnie w przypadku, jak się używa tych samych embeddingsów, to tam jest właśnie ta 5-krotny spadek ceny, tylko to trzeba mieć świadomość, że to było z ułamków centów na jeszcze większe ułamki centów, więc to i tak jest bez różnicy pomijalne. Natomiast jest większa dokładność. Ja tylko powiem przykład jeden, tak trochę zanonimizowany, no bo NDA wiadomo, ale mamy producenta, który sprzedaje dużo części, które mają podobne nazwy. To są jakieś części takie specjalistyczne i tych części mają kilkadziesiąt tysięcy na stronie. I bardzo dobrze nam się to teraz sprawdza, że jak ktoś tam powie, nie wiem, chce młotek do desek, to on dobrze zrozumie, że to nie jest tak, tylko to jest, nie wiem, tam urządzenie obuchowe do drewna na przykład. Nie, w sensie to jest przykład, to nie jest dokładnie tam tak, tam jest inna trochę branża, ale jakby bardzo dokładnie nam znajduje właśnie w bazie danych klientów, nawet jeżeli te zapytania są mniej dokładne. Nice, okej, dobra, ale to fajnie też, że macie to przetestowane, tak jak mówisz, że udało wam się już to też wdrożyć. Ale widzę, że też fani nasi, nasza społeczność jest dostępna i komentuje. Swoją drogą właśnie nie mieliśmy sekcji przywitania, ale oficjalnie. Cześć, Jarosław Domin, widzę, że jest z nami i pyta, skąd masz taką awersję do jabłuszka? No właśnie, Kuba, tak jakby... Ja to wam opowiem, bo mam swoje przemyślenia i akurat się zastanawiam, czy się nimi podzielić, to teraz minutę zajmę off-topu. Ależ proszę. Super. Jarko, oczywiście też się chętnie z tobą spotkam, pozdrawiam serdecznie. Więc ja rozumiem ludzi, którzy lubią Apple, ale ja jestem po prostu chyba zbyt androidowy i na przykład w Apple jest dużo rzeczy, które są lepsze od Androida, w sensie takie na przykład Face ID to jest po prostu, nikt tego nie potrafi podrobić i to jest naprawdę dla mnie dziwne. To jak się płaci jest bardzo fajne, jest dużo takich rzeczy i on jest fajny, jak go uruchomiłem, 15 minut mi zajęła konfiguracja. Tam nie ma żadnych, tam jest kilka pytań, działa, nie? Tak. Jak włączyłem teraz tego Androida, przysięgam, 5 godzin minęło, już prawie skończyłem, ale mi właśnie trochę brakuje tej możliwości, że ja mogę sobie to spersonalizować. Są takie małe, głupie rzeczy i powiem tak, ja się nie dziwię trochę ludziom z iPhone'ami, na przykład, że mogą być uzależnieni od social mediów i telefonu, bo on atakuje mam wręcz powiadomieniami. Na Androidzie sobie mogę wyświetlić tak, że nie mam żadnych powiadomień, dopóki nie podniosę telefonu ze stołu. Mnie to nie interesuje. Jak ktoś się będzie chciał zadzwonić, to wtedy mam powiadomienie. W każdym innym przypadku nie. Jak mam na przykład w dół go obróconego, nie? Jak jest w górę, to mam na przykład takie małe rzeczy, ale po prostu mi brakowało trochę, dlatego po prostu Apple nie jest Ale to jest rzeczywiście coś w tym jest, bo tak naprawdę jak ja korzystam z iPhone'a, to żeby wyłączyć powiadomienia, to ja tyle, co się ja tam musiałam naklikać i to jest tak, że w każdej apce musisz sobie wyłączyć. Znaczy jest oczywiście ten tryb fokus, ale on się wyłącza o którejś tam godzinie i nie widziałam opcji, żeby mieć tryb fokus cały dzień, a nie, może nie doklikałam się. Ale tak jak możesz mieć tryb fokus w określonej godzinie, jak go nie wyłączysz, to właśnie wyświetlają się powiadomienia, a jeszcze jak instalujesz nową apkę, to musisz też pamiętać, żeby w niej odklikać, żeby te powiadomienia się nie wyświetlały, więc
To by swoją drogą, Kuba, znowu teorie spiskowe, tłumaczyło, dlaczego jest tylu fanatyków iPhone'a, bo jak się uzależnili od iPhone'a, to stoją w tej kolejce od 3 nad ranem po najnowszy model. Ja mam tam stary, aż mi upadł. Wszyscy Ja robią mam stary model, nie? Tak jakby... Ale wiesz, mam takie wrażenie, że wszyscy robią to samo. No teraz dostałem tego Samsunga, kurde, on to samo robi, próbuje być drugim Applem, zresztą cena też ta sama co Apple'a, ale teraz on tak pisze, po co ci ten Google? Zarejestruj się na usłudze Samsunga. I jeszcze cię namawia do tego, żeby nie wysyłać swoich danych na chmurę Google, tylko wszystko na Samsunga i potem jak chcesz zmienić telefon, no to trochę ci szkoda. Wszyscy kombinują. No. Okej, dobra, mamy jeszcze kącik z powitaniami. Widzę, że Matiu jest z nami. Siema, nasz stały widz, mega fajnie, że wpadłeś. Ejowy czwartek, hello. Patrz, właśnie nam wymyślił Mateusz, czy Matiu nam wymyślił nazwę naszego cyklu. My tak się zmuszamy. A my tydzień się zastanawialiśmy. My się tak długo zastanawiamy. Ejowy czwartek, no i proszę, Matiu rozwiązał nasz problem i naszą kłótnię zespołową. Tak żartuję oczywiście. Jest jeszcze Kevin z nami. Pisze cześć wszystkim, czy wiadomo kiedy to wszystkim, jakby ktoś miał ochotę, książkę napisaliśmy w kilka osób, jestem współautorem, wydajniej.pl. Zapraszam oczywiście do zakupu, a pytanie, kiedy będzie rozsyłana? Niebawem, bo wiem, że już pierwsza partia do nas leci i będzie niedługo rozsyłana, ja też czekam na swoją kopię. Przypada mi tylko jedna, niestety. Tak to bywa, ale no tak to jest. Ale niedługo. Będą, wiesz, egzemplarze z twoim autografem, egzemplarze autorskie rozdawane, no bo to się zapowiada mega fajna książka, paru też kolegów przecież tam jest autorami, więc widziałam, że naprawdę jest spoko. Jak ktoś z was jeszcze nie ma, to wpadajcie na stronę, tutaj jest wydajniej.pl. Tak, natomiast to jest w ogóle historia, jak się wydaje taką książkę i kolejny raz wydaję książkę i kolejny raz mam problem z otrzymaniem jej w czasie. Tutaj też mieliśmy taką sytuację z drukiem, natomiast już ją otrzymujemy, także niebawem do was też trafi. I dziękujemy bardzo za zakup. Mega. No dobra, jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało dawajcie znać. Mamy jeszcze jednego newsa takiego większego i ja mam jeszcze czwarty w zanadrzu, jeżeli dam starczy czasu, ale mam jeszcze jednego większego newsa. Chyba że będziecie mieli jakieś pytania, to jesteśmy tutaj po to, żeby wam odpowiadać na pytania. Kevin pisze autografy dla osób sprzed sprzedaży. No właśnie, Kuba, no ja Kevin, taka persona jak ty już powinna te książki. U nas fizycznie nie ma tego, to ktoś gdzieś indziej jest dystrybucja, ale jak chcesz, to mogą się ewentualnie panowie z magazynu podpisać. Ja nawet nie wiem, gdzie te książki są. Ja się tym nie zajmuję, ale... Pewnie w Imkerze, jak więcej książek. Pozdrawiamy zespół Imkera, to jest bardzo fajny team, ale w Imkerze bardzo dużo książek jest wydawanych, magazynowanych i wydawanych dalej. W sensie, tak. Więc znaczy, nie to, że jestem tego pewna, ale możliwe, że tam też to trzymacie. Kto wie. No dobra, to weźmy jeszcze na tapet jeszcze jeden news, mianowicie mamy news, ten, którym ja się mega jarałam, mianowicie tego, że mamy polskiego unicorna i co czytałam inne medium, to każdy mówił inaczej, że to jest albo pierwszy polski unicorn, albo któryś polski unicorn. Ja już się też nie doliczyłam, ale dla mnie najbardziej istotne w tym newsie jest to, że to jest startup związany z AI, czyli startup Eleven Labs, ten, który pewnie kojarzycie, my go omawialiśmy na naszym kanale, zyskał właśnie $80 milionów finansowania w rundzie B. Co to znaczy na język polski? To znaczy, że oni już przetestowali swój model biznesowy, nadal są startupem, bo nadal szukają tego swojego modelu biznesowego i kolejnych form monetyzacji, ale zyskali już jedno finansowanie w rundzie A, a teraz w rundzie B, tej drugiej, zyskali finansowanie $80 milionów, co znaczy, że będą jeszcze bardziej rozwijali to narzędzie. I ja się mega jaram tym newsem, bo to jest narzędzie AI do generowania głosu, text to speech, które nie kojarzę drugiego na rynku, czy to polskim, czy zagranicznym, że było tak fajne. Nie mogę przeklinać na YouTubie, bo mnie zbanują, zespół mnie karci za to, więc bardzo fajne rozwiązanie, które rzeczywiście działa bardzo dobrze i kolejna rzecz, że jest rozpoznawalne międzynarodowo, więc oni też tu podają akurat to Forbes podaje taką informację, że sprawili, że Leonardo DiCaprio przemówił głosem Kim Kardashian i zostali jednorożcem i znowu clickbait level hard, uproszczone to zostało, ale być może kojarzycie takie wystąpienie Leonardo DiCaprio, które potem krążyło w necie, gdzie jego głos był podmieniany na różne głosy, na Billa Gatesa, na Steve'a Jobsa, na Kim Kardashian, no i pokazywali dzięki temu możliwości tego rozwiązania, no ale to rzeczywiście to rozwiązanie daje całą masę innych możliwości i możemy sobie teraz o tym pogadać, jak to fajnie działa. Ja jestem na pewno mega podjarana samym tym faktem, że polski startup związany z AI dostał kolejną rundę finansowania, dostał jednorożcem. Dla mnie to jest w ogóle mega news. Ja tylko chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich naszych znajomych, którzy zainwestowali w Presidzie i pamiętajcie, że jesteśmy waszymi znajomymi. Myślę, że mamy takich być może gdzieś na LinkedInie wspólnych znajomych. Ja na pewno pozdrawiam Bartka Majewskiego, który wszedł w Presidzie. No powiem szczerze, że kozak wejść w Presida prawdopodobnie pierwszy unicorn, czyli wycena ponad $1 miliard. Unicorn polski, no to jest rewelacja.
Tak, dokładnie, więc ja w ogóle się mega tym jaram. A miałeś w ogóle okazję korzystać z Eleven Labs w jakiś taki sposób komercyjny, czy raczej się Tak. tym bawiłeś? Dwie rzeczy, które robiłem, myślę, że o drugiej sobie zaraz powiem, bo powiedziałeś, że to nie tylko głos i to fakt, w sensie nie tylko generowanie głosu, ale generowanie głosu właśnie wykorzystywałem do tego mojego awatara. To tak jak powiedziałaś, nie ma drugiego takiego. Ja jeszcze byłem z tych, kiedy musiałem kilka miesięcy czekać, aż się przetworzy ten głos, ale jak się przetworzył, rewelacja. I jeszcze mają, bo nie wiem, czy chcieliśmy o tym teraz powiedzieć, ale mają jedno nowe zastosowanie całkiem od niedawna, które też jest mega fajne, a mianowicie automatyczny dubbing filmów. Nie jest to super, jak jest dużo aktorów, powiedzmy, bo próbowałem na tym, to jest słabe, ale jak się na przykład samą jedną osobę wrzuci, albo jak teraz mamy, że mamy gdzieś tam, tylko momentami gdzieś tam, przepraszam, wchodzę ci w słowo, postaram się tego nie robić, ale zazwyczaj staramy się tak nie robić sobie, to wtedy to jest bardzo fajne, bo naprawdę wrzucać możemy sobie na japoński, angielski i tak dalej, przetłumaczyć, w dodatku próbuję udawać głos tej osoby, nie? I to jest kozak narzędzia. Tak. Ja w ogóle jestem też mega podjarana, a zwłaszcza, że no tak jak mówiłeś, ty już stworzyłeś swoją kopię, swój awatar AI, a jestem jeszcze w trakcie tworzenia tej kopii, tam inne projekty mnie spowolniły, ale tak jakby wiem, że w HeyGenie, z którego korzystam do tworzenia tego awatara, jest wykorzystany właśnie Eleven Labs. Nie wiem, jak oni to wcześniej rozwiązali w HeyGenie, być może mieli jakieś swoje własne rozwiązania, nie wiem, czy ty kojarzysz, z czego oni wcześniej korzystali, bo z tego, co kojarzę, to nie byli od początku powiązani z Eleven Labs. Gdzieś tam to powiązane. No właśnie, a teraz to mniej więcej teraz nastąpiło, gdzieś to nie wiem, na ostatnich miesiącach. Ja ci odpowiem tak, ja nie wiem, z czego oni wcześniej korzystali, ja wiem, że było absolutnie sało, w sensie to było tak słabe, że z tego nie dało korzystać, no i to było po prostu niefajne, nie? A to jest prawda, no właśnie o to chodzi i dlatego ja też trochę się cieszę, że wcześniej nie robiłam swojej kopii, swojego awatara, bo bym pewnie straciła dużo hajsu po to, żeby mieć swoją kopię, a potem musiałam ją robić od nowa, więc w sumie czasami lepiej poczekać i kto to mówi, osoba, która jest strasznie niecierpliwa, ale rzeczywiście w tym przypadku mi się opłaciło poczekać i zobaczyć, jak teraz to Tule rozwiązają. Więc dajcie znać w komentarzach, kto z was już kojarzy Eleven Labs, kto korzystał, tłumaczył swoje wypowiedzi na jakieś różne dziwne języki. Ja na razie poprzestaję na językach, które trochę znam i mogą mi się biznesowo przydać, czyli angielski, w którym mówię, ale nie jestem native'em i bardziej mi się podoba to, co jest wygenerowane tutaj, bo też szybciej po prostu tworzymy to wideo. No i też hiszpański, który mówię taki, wiesz, hola, ¿qué tal? I tyle, więc to jest poziom jakiś B1 co najwyżej, ale tutaj mówię pięknie po hiszpańsku i nawet mam jakieś wideo na YouTubie u mnie, kiedy mówię o budowaniu marki osobistej czy firmowej właśnie po hiszpańsku. Więc to jest w ogóle mind blow, mega fajnie to działa. No i to mówię, no i ten news dostaje dofinansowanie, w sensie to jest mega. Także tak. No dobra, czy macie jakieś pytania? Czy mam wyciągać jeszcze jeden news z rękawa? Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, chociaż wiem, że godzina jest jeszcze wczesna. O, jest Kevin. Czy macie jakiś pomysł, w jaki sposób można wprowadzić algorytm na social media, który oznaczałby materiały wideo wytworzone przez AI, mowa i obraz, aby chronić użytkowników przed fake info? Ale już odpowiadamy na to pytanie. No, śmiało. Bo Eleven Labs też jest częścią tego dużego ruchu, większego, związanego właśnie z tym, żeby oznaczać treści generowane przez AI i postaram się zaraz wam powiedzieć, bo to pewnie będzie gdzieś w stopce, jak się to nazywa. Znaczy, bo ja właśnie kojarzę, że oni to zaczęli robić, czyli z jednej strony tworzą rozwiązanie oparte o głos, tak? A z drugiej strony tworzą rozwiązanie, które ma rozpoznawać, co jest fake newsem głosowym. Nie wiem, czy do wideo, ale na pewno głosowym, więc jak ktoś będzie, wiesz, jakiś polityk będzie się wypowiadał, ale nie będzie widać jego twarzy, no to będziemy w stanie rozpoznać, że to jest fake. Tylko no, to nie wiem, czy to jest real time, nie kojarzę, żeby to było real time. Może ty masz jakoś więcej. Już wam mówię. To są dwie rzeczy. Content Authenticity Initiative, piękny angielski, i C2PA bodajże. To są dwie rzeczy, nad którymi większość się zgodziła, że chcą pracować. To jest w ogóle bardzo fajne, możemy kiedyś o tym zrobić odcinek, bo to jest dosyć techniczne, ale generalnie polega to na tym, żeby oznaczać treści, które zostały zrobione przez AI i jeszcze w dodatku, albo zmodyfikowane przez AI, tam jest w ogóle tego dużo, na tych stronach można poczytać sobie o tym, możemy nawet pokazać być może, jak to wygląda. I jeżeli ta inicjatywa wyjdzie, to będziemy mieć po prostu oznaczenie treści oryginalnych i treści fejkowych. Oczywiście to będzie do pominięcia, na pewno, ale sposób zaproponowany jest dosyć dobry, wydaje mi się. Nice, to jakbyś podesłał jakoś link albo tą nazwę, bo ja teraz scrolluję na szybką stronę i nie mogę. No, ja tak to powiedziałem, jak powiedziałem. Ja jakby to nam lepiej wygenerował. Nie, spokojnie, ja wiem, że to jest taka godzina, że po polsku jest trudno mówić, to co dopiero w języku, w którym się nie jest native'em. Ja mam to samo, także luz. Ale teraz też przeglądam na szybkiej stronie, nie mogę tego znaleźć. Ale rzeczywiście z tego, co kojarzę, to oni to też propagują w pewien sposób, że mają sprawdzać właśnie
mają też mocno działania etyczne na tapecie, że mają sprawdzać, które głosy są podrobione, tylko właśnie znów, nie wiem jak to jest z wideo, czy oni też tam to wideo będą rozpoznawali. Tak, ogólnie ma być tak, w sensie bardziej oznaczenie autentyczności i modyfikacji lub wygenerowania przez AI, natomiast to dotyczy, dokładnie, i to dotyczy wszystkiego, zdjęć, wideo i audio. O, mega. Bardzo ciekawa rzecz. Tam możemy sobie gdzieś w ogóle zjechać, tam jest kilka, powinno być takich ciekawych filmików, krótkich, znaczy one są długie w sumie, chyba kilka minut trwają. Ale no nie będziemy całe oglądać, ale dobra, jest jakiś... Ale to jest właśnie to i tutaj dużo firm naprawdę powiedziało, że są zainteresowane żywo, żeby faktycznie ich AI nie był wykorzystywany w sposób, który uniemożliwiłby ich identyfikację. Mega, mega. No i właśnie, i tu możemy od razu sobie pogadać, że jest w sumie z tym też taki problem na zasadzie, jakby to nazwać, to nie jest nawet problem etyczny, jest po prostu problem, który się pojawia w social media, mianowicie załóżmy, że ty czy ja mamy awatar, albo dobra, mówiąc na konkretnym case'ie, być może ktoś z was kojarzy Pawła Tkaczyka, to jest guru marketingu w mojej branży, bardzo dobrze znany gość i w ogóle pozdrawiamy Pawła, cześć Paweł, jak nas oglądasz, to pozdrawiamy serdecznie. I Paweł stworzył swoją kopię, taki właśnie awatar AI na potrzeby social media, na początku głównie na potrzeby TikToka, no i tam występuje w zasadzie jego awatar, no i to jest mega fajna rozkmina, że jest jeden kanał komunikacji, gdzie Paweł występuje w postaci awatara. Ale teraz jak Paweł publikuje różne swoje treści, które też są treściami wideo, pojawiają się komentarze, Paweł, czy to ty? Czy to aby na pewno ty? Czy to nie jest twój awatar? Czy to nie jest kopia? I ja mam dokładnie to samo teraz, taki efekt jak oglądam, czy to nagrania Pawła, czy to nawet nagrania, nie wiem czy pamiętasz, na zeszłym live'ie gadaliśmy o wywiadzie Billa Gatesa z samym Altmanem. Ja też miałam takie, a jeżeli to jest w ogóle kopia, jeżeli to jest fake, jeżeli oni wcale nie gadali, tylko to jest podrobiona rozmowa, to ja słucham jakichś podrobionych wniosków, wcale oni być może nie rozmawiali i to w ogóle jest fake news, więc 3 razy bardziej, jak ktoś myśli, to 3 razy bardziej weryfikuje źródła, co z mojej strony jest trochę problematyczne, bo tracę na to czas, bo zaczynam wątpić w wiarygodność źródeł, więc to jest taki trochę problem na styku kulturowym, trochę etycznym, trochę psychologicznym i pytanie, w jaką stronę to pójdzie. Ciekawa jestem, Kuba, czy to ty też tak masz i w ogóle kto z was, drodzy widzowie, też tak ma jak ja, czy to jest w ogóle jestem jakąś schizofreniczką i w tym momencie wytwarzam sobie jakieś teorie, które nie istnieją, nie wiem, może mam za dużo pracy na głowie, może muszę odpocząć. Może tak, ale to jest dobra rozkmina. Tak, no to jest problematyczne, ja myślę, że to jest trochę przerzucanie odpowiedzialności teraz na odbiorcę, żeby weryfikował fakty, tylko że weźmy pod uwagę, że tak już się dzieje od wielu lat. Fake newsy były od bardzo dawna i mnóstwo innych rzeczy, które są z tym związane, więc ja myślę, po prostu trochę więcej będzie znowu odpowiedzialności. To jest to, o czym rozmawialiśmy już od kilku odcinków, że najważniejszą teraz rzeczą, jedną z najważniejszych, oprócz kreatywności, będzie po prostu umiejętność weryfikacji faktów. No, niestety tak to wygląda. No tak, krytyczne myślenie, umiejętność weryfikacji faktów, no to jest prawda, to będzie rosło. Ciekawe jestem, jakie są wasze doświadczenia, także dajcie znać w komentarzach. O, Robert Hałuza z nami jest, cześć Robert, w ogóle jeszcze raz, cześć wszystkim. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, ja jeszcze jeden news wyciągnę nowy z rękawa, ale jak macie jakieś pytania, nowe newsy, pomysły na kolejne odcinki, bo my też będziemy teraz od was zbierali wszelkie pomysły, bo tworzymy to też dla was, przede wszystkim dla was w sumie, dla siebie też trochę, żeby rzeczywiście sobie pogadać na jakieś ciekawe tematy, ale przede wszystkim też dla was, więc jak macie jakieś ciekawe newsy, które chcemy omówić, to dawajcie znać. Wiem, że Perplexity czeka w kolejce, bo to zgłaszaliście, że chcecie, żebyśmy omówili, więc to na bank kiedyś zrobimy o tym odcinek. Ale odcinek, o który nikt nie pytał, ale każdy potrzebuje, to na przykład GPTS-y, bo tam cały czas się nowego coś pojawia. Ostatnio mówiliśmy o tym, że w ramach GPTS-ów z jednej strony pojawił się ten GPTS Store, no i pojawiły się w końcu GPTS-y, które można sobie kupić, więc spoko, więc ja tutaj też wam pokazuję, jak to wygląda na sklepie. No i fajnie, no bo ktoś stworzył jakiegoś gotowego GPTS-a, więc można sobie z tego korzystać. Z drugiej strony była i jest dalej zalew tych GPTS-ów związanych z erotyką, ale może nawet nie tyle co erotyką, ale taki internetowy przyjaciel i chyba to się pisze, jeżeli dobrze pamiętam, virtual girlfriend, to wtedy powinna cała masa girlfriend. O Jesus, mój angielski o tej godzinie. O, jak nie wiesz, jak się konkretnie nazywają, ci mogę pokazać wszystkie, co mam zainstalowane. To. Sorry, tak jakby, czemu ja się wypowiadam na ten temat? To ekspertowi powinnam dać się wypowiedzieć w tym temacie. Ale już ci oddaję głos w takim razie, Kuba. Bo tak jakby mnie ciekawi ten trend i opinia w ogóle też twoja na ten temat, bo jest tego coraz więcej, no mi się tyle wyświetla, no nie wiem ile jeszcze tego jest, no ale ja nadal mam wątpliwości etyczne co do tego, co się pojawia. Pytanie, czy też kojarzycie, albo ty kojarzysz jakieś nowe GPTS-y, które się pojawiły i które może mają trochę więcej wartości biznesowej jednak mimo wszystko. Czy jest coś, co warto teraz obserwować w GPTS-ach oprócz tego trendu na wirtualne dziewczyny?
Nie wpadło mi nic do głowy, tak szczerze mówiąc, ciekawego. Ja myślę, że inne jest ciekawe zastosowanie GPT-ów, które się bardzo często mówi. Ty pewnie o tym też mówisz na jakichś tam szkoleniach. Ja też zacząłem od niedawna, bo to jest de facto nowość. No Ale, tak. ale bardzo fajnie to teraz działa z nowymi kontami biznesowymi czy firmowymi, które są już od 2 użytkowników, tylko są $5 droższe niż normalne. I tam wtedy można zrobić GPT-a, który jest po prostu tylko w organizacji udostępnione. I to jest super fajne do dzielenia się wiedzą i do knowledge sharingu w ogóle w ramach organizacji, do rozwiązywania problemów. Słuchajcie, jak można odciążyć dział supportu IT, i bardzo często jest tak, nawet w dużych firmach, że są 1-2 osoby w dziale supportu, a jest powiedzmy 500 użytkowników jakiegoś programu i potem jest kolejkowanie tych zapytań. A te pytania są bardzo często te same, nie? Znowu mi mail nie działa. Znowu mi się myszka odłączyła. I to jest tak fajnie, że można udostępnić takiego GPT-a, który sobie wchodzi po prostu i pyta się tego GPT-a, czemu mi znowu mail nie działa. On pisze, a kliknąłeś odśwież? No nie kliknąłem. Na przykład, nie? To jest przykład, ale naprawdę dobrze działa. No jest fajne. Dobra, to teraz mi powiedz, bo ostatnio gadałam z kimś o tym na wywiadzie na moim kanale i tak, i znowu polecamy subskrybować kanał Anna Pro i mój, i kanał tego to dżentelmena obok, czyli programistyczne świry AI. Linki zaraz wkleję na czacie. Natomiast pytanie, na ile to działa dobrze, bo powiem Ci na case'ie i ostatnio gadałam z tym o tym case'ie z chyba Jerzym Biernackim z Mikuida, jeżeli dobrze pamiętam, w trakcie wywiadu. Wywiad będzie niedługo publikowany. Mianowicie my zrobiliśmy sobie takiego GPT-a, ale tutaj w ramach czata GPT, może to był błąd. Mianowicie nakromiliśmy czata GPT naszą książką o sprzedaży, w zasadzie książką mojego wspólnika, bo my mamy taką firmę, która zajmuje się doradztwem i w marketingu i sprzedaży, jestem od marketingu, Przemek od sprzedaży. Nakarmiliśmy tego GPT-a tą książką i chcieliśmy, żeby on generował nam odpowiedzi na bazie 60 czy tam 80 stron książki, plus jeszcze wiedzą z internetu. Ale działa to delikatnie mówiąc słabo, bo ja oczywiście jak pytam o coś, to mam do wyboru strategie marketingowe B2B albo B2C, ale te odpowiedzi są, że tak powiem, nie takie, jakbyśmy chcieli. Ani to nie jest w 100% na bazie książki, a nawet jak jest, to jest bardzo strasznie tak sztywno napisane. Z drugiej strony, jak go prosiliśmy, żeby też wspierał się danymi z internetu, żeby miał jakieś najświeższe newsy, no to on w ogóle w pierwszym prompcie w ogóle tego nie pobiera, więc jak zaraz zobaczycie to, co się tu generuje, no nie pobiera tych danych, mimo że w prompcie, takim master prompcie było napisane, że korzystaj też z najnowszych danych, z najnowszej wiedzy z internetu, no on po prostu tak pominął część tego prompta, więc pytanie nawet, wiesz, na zasadzie krótkiej porady, co ja tu zrobiłam źle, że ten GTPS nie działa tak, jak my chcieliśmy, no bo on nie działa tak, jak my chcieliśmy, czy firmy, które chcą to wdrażać, powinny na coś zwrócić szczególną uwagę? Nie wiem, ale mogę Ci pokazać, jakiego swojego ustawiłem i on działa dosyć fajnie. No. Ja tam mam w sumie, żeby on przede wszystkim brał wiedzę ode mnie, potem z innych źródeł i jeszcze, to jest w ogóle chamskie, ale to już sprzedaż musi się działać, że jak ktoś chce wiedzieć więcej, to żeby polecał moje kursy, no jakby come on. Nice! I powiem Ci, to nawet fajnie działa, faktycznie za pierwszym razem stara się szukać tylko i wyłącznie u nas informacji, potem dopiero poszerzać to w innych. Ja może zaraz tutaj udostępnię, tylko znajdę, gdzie to się w ogóle edytowało. Śmiało, tam na dole jest ten przycisk prezent, mam nadzieję, że się uda. Tak. Tylko właśnie nie chcę pokazywać tutaj GPT-sów klientów po prostu, więc wejdę sobie najpierw. Jasne. No to ja pokażę Wam po prostu ten wynik, który mi to się wygenerował, czyli na bazie książki. Jest strasznie długa wypowiedź, ale my tak go zaprojektowaliśmy, że on nie ma dawać długich wypowiedzi, tylko takie bardzo rzeczowe, długie i analizę, więc tutaj dobrze to zadziałało, ale gdzie są te źródła z internetu aktualne, które prosiłam? No nie ma ich, więc musiałabym dopytać go jeszcze raz, dopromptować, a nie po to robiłam GPT-a, żeby i tak pisać może promptów, nie? Po to miał być ten master prompt, żeby to działało no, tak jak sobie to wyobrażaliśmy, tak jak to projektowaliśmy. A w tym momencie widzę, że albo źle napisałam prompta, nie wiem, może tak być, nie jestem alfą i omegą, albo po prostu jest coś specjalnego w GPT-sach, co jeszcze trzeba uwzględnić w porównaniu do zwykłego promptowania, że trzeba to po prostu napisać inaczej, albo też mój serdeczny kolega Piotr Szkoda ze Sprawnego Marketingu, pozdrawiamy Piotra, mówił, że być może po prostu napisałam za długi prompt, że tak bardzo chciałam dobrze, że przedobrzyłam i w tym prompcie jest za dużo informacji i on się po prostu pogubił. I tak może być. To jestem ja, to jest perfekcjonizm, tak mogło być, że przedobrzyłam, więc ciekawa jestem, czy ty masz jakieś z tym doświadczenia, albo wy, drodzy słuchacze, mieliście z GPT-sami jakieś takie doświadczenia, które... Bo jest prosty. No, o, dobra, już widzę. Można nawet to wyświetlić, jakby tak w skrócie, nie? Tutaj wiadomo, bla, bla, bla. Tutaj musiałam dać, że lubię używać to emoji, bo ja zawsze go nadużywam, no bo to jest moja wersja online'owa. No i mamy źródła, nie? I to jest tak, staraj się odpowiadać na podstawie wygranej wiedzy, potem po drugie, jeżeli tam nie znajdziesz informacji w innych źródłach w internecie, szczególnie na developer.mozilla.org, to też swoją drogą fajnie u nas działa, żeby wskazać URL konkretne, bo wcześniej mi wskazywał na przykład z W3C Schools, którego nie szanuję. No i po trzecie mamy, żeby zawsze podawać źródła, nie?
I potem mamy właśnie to też dodatkowa wiedza, nauka, no to polecę nasze kursy, no i jakby tyle, nie? W sumie dosyć prosty prompt wydaje mi się. Ale to jest kwestia pewnie zabawy z tymi GPT-sami. Takie mam wrażenie. Okej, dobra, to rzeczywiście tak może być, bo ten mój prompt był zdecydowanie dłuższy, to już nie będę was zanudzać i go pokazywać, ale to chyba jest takie rozwiązanie, na które ja liczyłam. Rzeczywiście być może po prostu przesadziłam z ilością informacji w tym prompcie i on mi się zakręcił za mocno. Ale ja będę się jeszcze z nimi bawiła i jak gdzieś tam odkręcam trochę więcej jakichś ciekawostek, to możemy zrobić w ogóle oddzielny materiał tylko na ten temat. Myślę, że to mogło być naprawdę ciekawe, bo tak jak mówisz, ma fajne zastosowanie w biznesie, można zaoszczędzić czas działu supportu albo taką pierwszą linię obsługi klienta, nawet nie tyle rozumianą jako support, ale jako pierwsze powtarzalne pytania. No nie wiem, no ja tak mam przynajmniej w biznesie, że te pierwsze pytania, które ktoś mi zadaje, są mega powtarzalne, tak? Tak jakby co jest w usłudze takiej i takiej, no to i to. I teoretycznie jest to na stronie, ale ktoś się doczyta trochę, ktoś się nie doczyta, ktoś nie ma czasu, ktoś woli otrzymać odpowiedź w ramach czatu, czy w ramach krótkiej wiadomości na LinkedInie, czy w ramach pierwszego maila. Więc no myślę, że to ma potencjał. Rzeczywiście te GPT-sy mają potencjał. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to ostatnie pytanka w komentarzu, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać w komentarzach. My te komentarze oczywiście czytamy, czy to teraz, czy potem jak będzie nagranie, to potem też do nich wracamy. A ja jeszcze raz, korzystając, że na razie jeszcze pytań nie ma, zapraszam Was też na ten bezpłatny webinar, o którym mówiłam, więc jak ktoś z Was jeszcze się nie zapisał, to śmiało się zapisujcie, bo webinar po pierwsze jest za tydzień, więc wcale nie tak dużo czasu, 12 lutego w poniedziałek, po drugie jest bezpłatny, a wiadomo za darmo to jest uczciwa cena, więc no śmiało możecie dołączać do tego webinaru, bo jest za friko. A kolejna rzecz, że ja będę tam pokazywała 10 konkretnych narzędzi AI, tak? Więc będę i pokazywała te narzędzia, jak mogą zaoszczędzić nawet 12 godzin w tygodniu, w sensie jak mi zaoszczędzają 12 godzin w tygodniu. No i też jak konkretnie one działają, bo zrobię też takie krótkie demo do każdego z tuli. Więc jak ktoś z Was chce trochę sobie poszerzyć wiedzę i mieć ją w taki ustrukturyzowany sposób, polecamy. Tak, dołączyć, więc zapraszamy, polecamy. Chyba powiedz a propos jeszcze newsów, jak twój kurs Mistrz AI? Jak tam? Ty już zamknąłeś te zapisy na ten kurs, czy jeszcze trwają? A wiesz co, cały czas można się zapisywać na kolejne moduły, aktualnie już się nie można zapisać na mój ulubiony, który aktualnie prowadzę i co weekend pracuję, bo nagrywam, bardzo dużo z nagrywania. No tak, życie. Tak, ale jest super, to znaczy to są opinie ludzi, którzy są oczywiście, ale też moje odczucie osobiste. Ale ja już słyszałam te opinie, już po rynku krążą opinie, że to jest naprawdę bardzo dobry kurs, więc myślę, że ten Mistrz AI to rzeczywiście jest taka rzecz godna zainteresowania, tylko że to jest, rozumiem, głównie dla osób technicznych, prawda? W sensie dla... Tylko i wyłącznie. To tak, jest stricte dla osób programuje, tak, na dla osób, które programują. Jakby ktoś miał ochotę, jeszcze pewnie Wam damy znać, ale w kwietniu pewnie uruchomimy być może zapisy na kolejną edycję, a do tego czasu, jak ktoś ma ochotę się dowiedzieć nie tylko o technicznych rzeczy, oczywiście o tym, jak użyć AI, żeby sobie w życiu lepiej radzić, to oczywiście zapraszamy do Anny Pro, która takie rzeczy tłumaczy, i zapraszamy do książki Wydajniej, która też takie rzeczy tłumaczy. Tyle wyboru. Dokładnie, do wyboru, do koloru. No dobra, link do Mistrz AI wrzuciłam na dole na czacie, jakby ktoś jeszcze nie widział, to warto sprawdzić, zwłaszcza jeżeli jesteście techniczni, a jak nie jesteście techniczni, no to ja bardzo tej nietechnicznej strony zapraszam na webinar, o którym mówiłam wcześniej, więc dla każdego, tak jak mówisz, do wyboru, dla każdego coś fajnego. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcja na kanale, w którym jesteście, uderzyć w dzwoneczek, udostępnić i powiedzieć swojej rodzinie o tym kanale. Trzymajcie się. Rodzinie, znajomym, babci, cioci, wszystkim. No znaczy zwłaszcza ludziom, którzy mogą być zainteresowani AI, czyli w zasadzie wszystkim, którzy pracują biurowo, bo to jest teraz taki hot topic na 2024, że mówi się, że promptowanie i znajomość narzędzi AI wszelakich to jest kompetencja też tego roku, więc po prostu warto być na bieżąco. Zdecydowanie tak. Ja też stawiam na AI w tym roku, a moja babcia mówi, że to jest przerażające narzędzie, więc mojej babci też wyślę naszą rozmowę. Okej, dobra, to tym miłym akcentem i uśmiechniętą babcią, niech każdy sobie wyobrazi swoją uśmiechniętą babcię, jej uśmiech, jak zrobiła szarlotkę i w ogóle takie miłe wspomnienia z dzieciństwa, i tym miłym akcentem i psychologicznym małym trikiem dokończymy dzisiejszy webinar. Dzięki wielkie, do zobaczenia w takim razie za tydzień, w czwartek o 21:00. Do zobaczenia. Cześć wam. Pa.